Witaj przyjacielu, jak się masz? Zapraszam na pyszny przepis. Do miski wsypuję 400 g mąki. Dodam szczyptę soli. Dodam 60 g cukru pudru. Dodam śmietanę 35%, około 250 ml. Teraz to wszystko należy zamieszać do połączenia się składników. Napisz mi, z jakiego kraju mnie oglądasz. Jestem bardzo ciekawa. Będzie mi miło, jak mi napiszesz w komentarzu. Teraz to ciasto należy przykryć i zostawić na 20 minut. Tak tutaj na tej misce. Po 20 minutach ciasto rozwałkuję. Podzielam sobie na dwie części. Jedną część położę na boku. Przykryję ściereczką, żeby mi nie wysychało, a drugą część rozwałkuję. Oglądaj do końca, bo mam dla Ciebie jeszcze dwa wspaniałe przepisy. Rozwałkowałam na grubość 2 mm. Robię taki kwadrat i robię paski szerokości kilku centymetrów. Nacinam w środku pojedyncze takie nacięcie i przekładam. Po prostu zawijam. To jest bardzo proste, każdy może to zrobić, nie jest trudne zrobić takie właśnie chrusty. Sprawdzam, czy olej jest dokładnie nagrzany. Jeżeli bąbelki są obok naszego patyka, to znaczy, że olej ma odpowiednią temperaturę do smażenia. Ja smażę na oleju do smażenia. Smażymy na średnim gazie. Zbyt wysoki gaz powoduje, że nasze chrusty będą spalone. A nie chodzi nam o to, żeby były za bardzo spalone. Chodzi nam o to, żeby nam się fajnie zarumieniły. Jeżeli podoba Ci się ten przepis, zostaw łapkę w górę i jakiś komentarz. To jest bardzo ważne dla rozwoju tego kanału. Dzięki temu film będzie promowany przez algorytm YouTube'a. Teraz układam bezpośrednio na cukrze. Wyciągam i kładę na cukrze. Cukier jest na talerzu i obsypuję szybciutko moje chrusty cukrem. Są tak pyszne, że znikają w mgnieniu oka. O, zobaczcie, należy je obtoczyć i zostawić. Teraz smażę następną porcję. Na moim kanale są inne wypieki. Zapraszam, rzuć okiem, zobacz, co Ci się podoba i oglądaj. Jest mi bardzo miło, że znalazłeś mój kanał i że oglądasz. Będzie mi miło, jeżeli ten kanał udostępnisz swoim znajomym na stronie społecznościowej. Teraz drugą część rozwałkowałam, też bardzo cienko. Robię taki prostokąt i ponownie będę kroić w takie szersze paski. O. I teraz będę robić dwa nacięcia w środku. Zwróć uwagę, jak teraz robię. Oglądaj dokładnie. O, zobaczcie. I nie będę w ogóle tego przekręcać.
będę wrzucać takie nacięte. Zobaczcie, jak pięknie się zarumieniły i jak to pięknie wygląda. To są typowo włoskie chrusty, które się nazywają po włosku chiacchiere. Ale też można je inaczej nazwać, można je nazwać częci. I jeszcze w innych regionach je nazywają inaczej. Zobaczcie, jakie pyszne, chrupiące. Aż ślinka leci. Oceń ten film, będzie mi bardzo miło. Que buono! Karnawał już się rozpoczął. Na pewno coś pieczecie wspaniałego. Ja pokażę Wam frittelle alla veneziana. Typowy, oryginalny przepis z Wenecji na pączuszki weneckie. W okresie karnawału w Wenecji robią to i to są pączuszki numer 1. Zapraszam Cię do przepisu. Odgrzejemy troszeczkę. Teraz do miski wlewamy nasze mleko, pokruszymy drożdże, wsypiemy cukier, wrzucimy nasze masełko i wszystko zamieszamy. Teraz damy szczyptę soli, wlejemy nasz rum, wrzucimy nasze utarte cytrynkę, wbijemy jajko, ok, wszystko to zamieszamy w ten sposób i wsypiemy naszą mąkę, która jest przesiana, zamieszamy to wszystko. Łyżkę i łyżką to będziemy mieszać, a wszystkie składniki nam się połączą. Teraz wyrabiamy ciasto aż tak jak na pączki. Tak wygląda ciasto na frittelle alla veneziana. Zostawiłam do wyrośnięcia na 2 godziny. Jak macie czas, tak możecie właśnie zostawić, jest właśnie większe. Tutaj wrzuciłam smalec i jak sprawdzamy, czy temperatura jest odpowiednia, pamiętajmy, wsadzamy kawałek takiego właśnie drewnianego patyczka albo łyżkę i jeżeli, o widzicie, robi się pianka, to znaczy, że jest odpowiednia temperatura do smażenia. I teraz zaczynamy smażyć. Także małe części odrywamy i wrzucamy do naszego rondla. Bezpośrednio będziemy wrzucać na talerz z cukrem. Trzeba je przekręcić i tak jak pączki smażyć z jednej strony i z drugiej. No już są usmażone, więc wyciągamy i wrzucamy na nasz cukier, żeby obtoczyć w cukrze. Ok, i teraz posypujemy cukrem nasze gorące frittelle i kładziemy. I już mamy frittelle wykończone. Teraz już tylko ostatnie przekręcę, wrzucę na talerz, obsypię cukrem i będziemy próbować. I oto frittelle alla veneziana. Tyle mi wyszło z mojego ciasta. Teraz się pokażę dla tych osób, które mnie jeszcze nie widziały. Zaraz przy Was spróbuję. Powiem Wam, jakie pyszne są. Tak wyglądają w środku. Przepyszne.
Mięciutkie, jak małe pączuszki. Bardzo dobre. Jeżeli ten przepis Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, komentarz i zapraszam Cię na następny przepis. Trzeci przepis. Są usmażone, wyciągamy łyżką cedzakową. Tutaj nam się smażą, a te już usmażone posypujemy cukrem, pudrem. Mamy troszkę mleka do kubeczka, podgrzewamy. Teraz pokruszymy nasze drożdże. Damy łyżeczkę cukru. Wlejemy nasze mleko. To wszystko rozpuszczamy, kręcimy. Jak tak się nam rozpuściły drożdże, to dodamy troszeczkę mąki. Zamieszamy to wszystko. Przykryjemy ściereczką, pozostawimy do wyrośnięcia. Zobaczymy, jak nasze drożdże stały więcej niż 15 minut. Zobaczcie, za bardzo mi wyrosły, ale ja to ściągnę. Bierzemy jajka, wsypujemy nasz cukier i ucieramy. Jajka mam już utarte, powinnam to zrobić w większym naczyniu, więc przyniosę do większego naczynia. Przełożyłam moje ubite żółtka z cukrem do większej miski. Teraz sypię mąkę całą. Dodam szczyptę soli. Utrę skórkę z jednej cytryny. Wlewamy nasze drożdże. Zarabiamy. Dodajemy nasze mleko, które jest temperatura pokojowa. To wszystko zarabiamy. Wlejemy naszą wódkę, spirytus albo rum, to co macie. Rozpuszczone masło letnie. No i teraz będziemy wyrabiać, aż ciasto będzie nam odchodzić od miski. Ciasto zostawiamy do wyrośnięcia. Ciasto już mi wyrosło, tak wygląda na pączki. Teraz właśnie wyłożymy na stolnicę, podsypię sobie mąką. Zrobimy połówkę. O, ten. Tą część podsypiemy mąką sobie tutaj i przykryjemy ściereczką, żeby nam ciasto nie wysychało. Ok, a tutaj tą rozwałkujemy na grubość 1 cm. Ciasto już mam rozwałkowane i teraz szklankę maczam w mące i wykrawamy pączuszki. Kładziemy je na czystej ściereczce tu obok. Pierwsza część pączków już jest zrobiona, przykryłam czystą ściereczką, zabieram się za drugą część ciasta. Ciasto tutaj mi zostało, to połączę z tym. Powiem Wam, jedno jest bardzo mięciutkie, no idealne. Teraz ja tu zarobię z tym ciastem, tutaj tak, ok. No i zaraz rozwałkujemy. Teraz następne porcje wykrawamy. I pod ściereczkę. W odstępach, żeby nam urosły. Jakieś takie cienkie zrobiłam, może o takie grube mają być, na centymetr. Ja zrobiłam troszkę mniejsze, ale to nic, wyrosną.
wyszło mi 26 pączków i tutaj taki mały pączuszek. W sumie ja wywałkowałam moje ciasto na grubość może 5 mm, nie na 1 cm. Tutaj jedno jest takie na 1 cm, ale w sumie 5 mm, bo jakoś tak mi się wałkowało. I teraz pozostawiamy do wyrośnięcia, cały czas w ciepłym miejscu. Tak wyglądają moje wyrośnięte pączki. W sumie były ponad godzinę i teraz zaczynamy je smażyć. Takim patykiem od łyżki sprawdzamy, czy nasz smalec jest odpowiednio gorący. Jak się będzie robić pianka dookoła, a robi się, to już możemy wrzucać nasze pączki. Ale temperaturę naszego smalcu zmniejszamy, bo inaczej nam pączki się spalą, a nie będą upieczone w środku. Także nastawiamy na mniejszą temperaturę gaz, czyli taką na średnią. No nie mogą nam się spalić od razu. Nasze pączki przekręcamy na drugą stronę. O. I tak będziemy je przekręcać z obu stron, tak żeby nam się ładnie podsmażyły. Już są usmażone, wyciągamy łyżką cedzakową. Tutaj nam się smażą, a te już usmażone posypujemy cukrem, pudrem. I oto pączki, domowe pączki bez konfitury. W sumie wyszło mi 26 pączków, jak policzyłam, i taki malusieńki pączuszek. Powiem Wam jedno, jeżeli zrobicie, wywałkujecie ciasto grubiej, to wtedy Wam mniej pączków wyjdzie, a ja po prostu na 5 mm dałam, wywałkowałam ciasto i to są takie pączki, nie aż takie bardzo duże bomby. Ale teraz przy Was jednego wezmę i otworzę. Tutaj zobaczycie, jaki jest mięciutki w środku, pulchniutki. Spróbuję. Ale dobre, upieczone, mięciutkie. Pyszne. A mój mąż będzie próbował. Come si chiamano queste qua in italiano? Bomby. Bomby, to są bomby, włoskie bomby. No powiem Wam tak, muszę się napić. Także jak będziecie piec, no to temperatura oleju musi być taka średnia. Nie może być za mocna, bo wtedy nam się spieką z zewnątrz, a w środku będzie zakalec. Natomiast ja piekłam na średnim i zobaczcie, mięciutkie, nie są zakalcowate. Ok. No to co? To zapraszam do robienia tych wspaniałych pączków. Jak zrobisz ten przepis, to napisz mi w komentarzu, jak Ci smakował. Oceń ten przepis, zostaw łapkę w górę. To jest bardzo ważne dla promowania tego kanału przez algorytm YouTube'a. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Tobie życzę pokoju i dobrobytu dla Ciebie i dla całej Twojej rodziny. Proszę o subskrypcję moich kanałów Przepisy jak u babci i Mangiare u Ewki. Widzimy się na następnym przepisie. Pa!